Żyłem w miarę takiej normalnej rodzinie. Mieszkaliśmy w małym mieszkaniu w Jastrzębiu. Nie zawsze wszystko układało się dobrze. Mój tata, zdarzało mu się popić. Czasami trzeba było go zbierać z baru. Ale życie tak płynęło, tak w miarę dobrze, w miarę spokojnie. Spotkałem się z kolegami, chodziłem do szkoły. Nigdy w sumie nie miałem kontaktu z moim ojcem. On zawsze twierdził, że jego rola ogranicza się tylko do zarabiania na dom, zarabiania na rodzinę, ale nigdy ze mną nie rozmawiał, nigdy mnie nigdzie nie zabierał. Tak naprawdę wychowała mnie moja mama, która wlała we mnie dużo miłości. Znałem Boga w sumie od małego, bo chodziłem zawsze z mamą do kościoła i tam mogłem słyszeć o tym, że Bóg jest, że Bóg mnie kocha, że On się troszczy o mnie. I to gdzieś żyło to we mnie przez bardzo długi czas. W życiu nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. I pamiętam, to był wrzesień, wracaliśmy z mamą, z babcią i z tatą od cioci z północy Polski. Jechaliśmy w nocy i w pewnym momencie mój tata przysnął i samochód zjechał, uderzył w barierkę. Pamiętam, że nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje. Wyszedłem z samochodu. Pytam się, czy wszyscy są ok. Wtedy zobaczyłem moją mamę, która miała całą twarz pokrytą w krwi. Musiałem po prostu patrzeć na to, jak na moich oczach moja mama umiera. Pamiętam, że wpadłem wtedy w taki szok i chodziłem z jednego miejsca do drugiego, bełkocząc coś pod nosem. Chyba 2 godziny po tym zdarzeniu, kiedy mój brat wszedł do szpitala i spojrzał na mnie, już wiedziałem, że mama nie żyje. Życie dalej już nie było takie same. Mój tata bardzo się rozpił. Praktycznie codziennie chodził pijany. Stracił pracę po jakimś czasie i kiedy wszystkie pieniądze z jakichś odszkodowań za śmierć mamy się skończyły, zaczęliśmy tak naprawdę żyć w takiej biedzie. Żyliśmy z bardzo niewielkich pieniędzy, 300 zł miesięcznie i nie zawsze starczało właściwie nie starczało tak naprawdę na nic. Po jakimś niedługim czasie odłączyli nam gaz. Nie mogliśmy nawet porządnie sobie ugotować. Gotowaliśmy na takiej elektrycznej kuchence, ale to sprawiło, że rachunki za prąd były drogie i w efekcie czego nie mieliśmy też pieniędzy, żeby zapłacić nawet prąd. Później sytuacja trochę się poprawiła. Piotrek znalazł pracę, zarabiał trochę pieniędzy, mogliśmy pospłacać trochę długów. W sumie wydawało się, kiedy mój brat znalazł tą pracę i żyliśmy już razem, że wszystko się powoli wyprostuje i jakoś damy radę. I wtedy przyszedł kolejny wyrok na mojego brata. Przez długi czas bardzo miał problemy, właściwie nie problemy, ale bardzo tak mocno kaszlał i w pewnym momencie poszedł się zbadać do lekarza i lekarz zlecił badania, a z badań wyszło, że ma bardzo długiego guza. Kolejne dni, miesiące to coraz gorszy stan mojego brata. Najpierw zaczęło się od tego, że najpierw był kaszel, coraz większy, później często wymiotował. W końcu guz naciekł na kręgosłup i mój brat nie mógł już nawet chodzić.
miał operację, próbowali to wyciąć, ale jak operacja udała się, udało im się wyciąć część tego, ale przerzuty były już zbyt wielkie i po jakimś czasie ten rak, ten guz odrósł na nowo. 3 marca, tak normalnie jak co dzień, poszedłem po prostu do szkoły. W pewnym momencie przyszła pani sekretarka i wyprosiła mnie na zewnątrz, gdzie czekał mój ojciec ze straszną wieścią, że mój brat nie żyje. To był po prostu cios. Tak naprawdę ostatnia osoba, z której wiedziałem, że zależy na mnie, odeszła. W tamtym momencie, kiedy to wszystko się wydarzyło, zaczynając od śmierci mamy, kiedy nie miałem tak naprawdę oparcia w moim ojcu, mój brat sam był daleko od Boga, ja też przestałem rozmawiać z Bogiem i byłem naprawdę daleko. Nie obchodziło mnie, co On myśli o mnie, co On mówi. Byłem tylko ja, mój brat i moja ciężka sytuacja. Aż do czasu, kiedy byłem już tylko ja i nikt więcej. Życie dalej nie było łatwe i kolejne miesiące po śmierci mojego brata to był taki czas samotności. Z jednej strony chodziłem czasami do kościoła, widziałem się z ludźmi, ale z drugiej strony była gdzieś taka pustka we mnie. Wtedy na konferencji młodzieżowej Radykalni, chrześcijańskiej konferencji młodzieżowej, byłem na takim miejscu rozdroża nad przepaścią i chciałem tak naprawdę żyć po swojemu. Chciałem móc powiedzieć, że Boga tak po prostu nie ma i nic mnie nie obchodzi. Cała ta sprawa Kościoła, cała sprawa Jezusa to nie dla mnie. Coś ciągle po prostu nie dawało mi spokoju, że co jeśli Bóg tak naprawdę istnieje? Pamiętam, że na tej konferencji, na jednym ze spotkań, na jednej sesji było wezwanie do przodu i wyszczeliłem po prostu z takim warunkiem: Boże, jeśli Ty jesteś, to coś we mnie się zmieni, coś będzie inaczej, a jeśli Ciebie nie ma, to wtedy ja będę żył po swojemu. Tak naprawdę wychodząc tam miałem nadzieję, że Boga nie ma, że będę mógł żyć po swojemu i nie przejmować się niczym. Ale tak się nie stało. Bóg przyszedł po prostu w tym momencie, poruszył moje serce i przemienił moje życie. Wszystko zostało wymienione na nowe. Wcześniej byłem samotny, teraz czułem się, że choćby nie wiem co się działo, choćby jeszcze gorsze rzeczy w moim życiu się działy, to wiem, że Bóg, że Jezus, że On zawsze będzie ze mną. Życie tak naprawdę nie zmieniło się fizycznie aż tak bardzo. Dalej musiałem mieszkać z moim ojcem alkoholikiem. Dalej miałem problemy, ale od tego momentu to już nie było to samo. Miałem nadzieję. Wiedziałem, że choćby nie wiem co się stało, to mogę po prostu polegać na tym, że Bóg przyjdzie i że On wyrwie mnie z każdej, nawet najgorszej sytuacji. Pamiętam, że modliłem się o to, żebym miał jakieś miejsce, w którym mógłbym mieszkać, miejsce, gdzie mógłbym żyć z jakąś normalną rodziną i Bóg jest tak niesamowity, że On wysłuchuje, że przychodzi z odpowiedzią nawet z najmniej niespodziewanych miejsc. Teraz mieszkam w Rybniku z pewną rodziną i to po prostu Bóg dał mi nową rodzinę. To, co
zostało zniszczone przez te lata. To, czego nie mogłem doświadczać, to zostało mi dane na nowo. Bóg odmienił wszystko to, co po prostu było złe, to, co było niedoskonałe. On to zamienił na to, co dobre. Jestem mu za to naprawdę wdzięczny.